Celem zadania jest zbudowanie określonego kokpitu menedżerskiego i jednocześnie powtórzenie tego, o czym do tej pory była mowa, czyli funkcji logicznych i wszystkiego, co powiedzieliśmy o tabeli przestawnej. Jak wygląda zatem kokpit, który jest celem naszego zadania? Przełączmy się do arkusza kokpit. Widzimy, że znajdują się tutaj 3 wykresy: wartość sprzedaży i zysk, priorytet oraz średnia cena sprzedaży. Oprócz tego 2 fragmentatory, dystrybucja i produkt, a także jedna oś czasu, data wysyłki. Przełączmy się do arkusza wstępu. Widzimy tutaj polecenia do zadania. Po pierwsze, obliczyć wartość zakupu i sprzedaży w arkuszu dane, a więc zanim przejdziemy do budowania tabel przestawnych i wykresów przestawnych, najpierw będziemy musieli dokonać określonych obliczeń. Następnie zbudować 3 tabele i 3 wykresy przestawne, wstawić 2 fragmentatory i jedną oś czasu i na końcu dokonać formatowania kokpitu. Zgodnie z poleceniem do zadania przełączymy się teraz do arkusza dane, zobaczymy, co się w nim znajduje i dokonamy stosownych obliczeń. Klikam na arkusz dane i po kolei patrzymy na nazwy kolumn. ID zamówienia, region zamówienia, kraj zamówienia, następnie produkt, dystrybucja, priorytet, data zamówienia, data wysyłki i w końcu ilość zamówionych produktów, cena zakupu, cena sprzedaży. Naszym zadaniem jest obliczenie wartości zakupu i wartości sprzedaży. Przesunę trochę ten arkusz, tak żeby w całości widzieć odpowiednie komentarze. Pierwsze pytanie, na jakie musimy sobie odpowiedzieć, to jak będzie wyglądała nasza formuła. W komentarzu czytamy: wartość zakupu wynosi ilość razy 90% ceny zakupu, gdy ilość jest większa od 7000, ilość razy 95% ceny zakupu, gdy ilość jest większa od 5000 i w domyśle mniejsza od 7000, i w końcu ilość razy cena zakupu dla pozostałych transakcji. Zgodnie z tym, co wiemy o funkcjach logicznych, w przypadku, gdy mamy 3 możliwości obliczeń wartości zakupu, ponieważ będziemy tą wartość liczyli jako iloczyn ilości i 90% ceny zakupu, 95% ceny procent zakupu lub po prostu 100% ceny zakupu, a więc mamy 3 możliwości. Wiemy, że w naszej formule wystąpią 2 funkcje jeżeli. Ja teraz stanę na komórce L2 i powiększę ją odpowiednio, a następnie na klawiaturze wciskam klawisz F2, który powoduje, iż przechodzimy do trybu edycji komórki i widzimy podgląd naszej funkcji. Równa się jeżeli i w nawiasie i2 większe od 7000, a więc jeżeli ilość jest większa od 7000, wtedy wartość zakupu wynosi 90% iloczynu i2 i j2, a więc ilości i ceny zakupu. Dalej, jeżeli i2 jest większe od 5000, w domyśle nie jest większe od 7000, wtedy i2 razy j2 i razy 95%. I w końcu trzecia, ostatnia możliwość i2 razy j2, a więc ilość razy cena zakupu. Gdy Enterem zatwierdzę tą funkcję, zmniejszę z powrotem jej rozmiar, tak żeby czcionka wynosiła tyle, ile w pozostałym arkuszu, pokażę, w jaki sposób tą formułą wypełnić całą naszą tabelę. W arkuszu dane znajduje się około 5000 wierszy, dlatego ręczne przeciągnięcie takiej formuły byłoby co najmniej kłopotliwe. Dlatego po zatwierdzeniu klawiszem Enter formuły najeżdżamy w prawy dolny róg, podwójne kliknięcie i to powoduje, że dane zostają wypełnione w całej kolumnie. Pokażemy sobie to jeszcze raz. Ja stanę na komórce niżej, na komórce L3 i za pomocą klawisza Ctrl, Shift i strzałka w dół zaznaczę wszystkie dane w kolumnie. Za pomocą klawisza Delete skasuję te dane. Ponownie staję na komórce L2, najeżdżam w prawy dolny róg, podwójne kliknięcie i formułą zostaje wypełniona cała kolumna. Następnym krokiem jest obliczenie wartości sprzedaży i w komentarzu czytamy, że wartość sprzedaży wynosi ilość razy cena sprzedaży zwiększona o 2%, gdy priorytet jest wysoki lub bardzo wysoki. I druga możliwość, ilość razy cena sprzedaży dla pozostałych transakcji.
Zgodnie z tym, co wiemy o funkcji jeżeli, w naszej formule wystąpi jedna funkcja jeżeli, ponieważ mamy tylko dwie możliwości, albo ilość razy cena sprzedaży zwiększona o 2%, albo ilość razy cena sprzedaży po prostu. Natomiast sprawdzamy, ile jest warunków dla poszczególnych elementów w komentarzu i widzimy, że dla pierwszej możliwości, a więc tej, gdzie ilość ma być przemnożona razy powiększoną o 2% cenę sprzedaży, mamy dwa warunki. Ta formuła ma zostać zastosowana dla tych transakcji, dla których priorytet był albo wysoki, albo bardzo wysoki. Rozumiemy zatem, że w naszej formule wystąpi jedna funkcja jeżeli, ale jednocześnie wystąpi funkcja lub, która umożliwi postawienie dwóch warunków. Klikam na komórce M2, powiększę ją i za pomocą przycisku F2 przechodzimy do trybu edycji. I postać funkcji jest następująca. Jeżeli lub, w momencie gdy odnosimy się do wartości tekstowych, te wartości muszą zostać wzięte w cudzysłów, a więc jeżeli lub F2 równa się wysoki, w cudzysłowie, a średnik F2 równa się bardzo wysoki, wtedy wartość sprzedaży to iloczyn I2 razy K2 razy 102%, a w przeciwnym wypadku I2 razy K2. Tak wygląda ta formuła. W kolejnym kroku, zgodnie z poleceniami, musimy zbudować 3 tabele przestawne i 3 wykresy przestawne, które będą podstawą naszego kokpitu. Wykresy znajdują się w arkuszu Cockpit, tabele znajdują się w arkuszu, który nazywa się Tabele. Zaczniemy od wstawiania tabel z wykresami i te tabele będziemy umieszczali tutaj w tym arkuszu Tabele, tak żeby porównywać, czy to, co robimy, zgadza się z tabelami wzorcowymi. Przełączam się do arkusza Dane, znajduję się w dowolnym miejscu naszych danych, z menu Wstawianie, wybieram wykres przestawny i tabelę przestawną, wstawiam go w istniejącym arkuszu, który nazywa się Tabele. Chciałbym, żeby moja tabela przestawna zaczynała się w tym miejscu. Klikam na OK. Wykres pod spodem. Pierwsza tabela przestawna, region to wiersze, suma wartości sprzedaży do wartości, wartości zakupu do wartości. I na razie jest podobnie. Musimy sformatować to. W narzędziach głównych znajduje się euro, ale zwróćmy uwagę, że w naszej tabeli wzorcowej jest jeszcze taka kategoria jak zysk. Ja oczywiście tą kategorię już tutaj w polach tabeli przestawnej mam, ponieważ wcześniej została ona wyliczona, no ale załóżmy, żeby jej nie było i chcielibyśmy ją wyliczyć. Oczywiście musimy skorzystać z menu Analiza, pola Elementy i zestawy i pole obliczeniowe. Tego pola nie nazwę zysk, tylko zysk 2, gdyż dwa pola nie mogą się tak samo nazywać, a formuła to wartość sprzedaży, podwójne kliknięcie, minus wartość zakupu i OK. Pierwsza nasza tabela przestawna wygląda tak samo jak tabela wzorcowa. Jeżeli chodzi o wykres, przełączmy się do kokpitu. Oczywiście są inne kolory, ale przede wszystkim jest to wykres typu kombi, gdzie mamy trzecią serię danych w postaci wykresu liniowego. Przełączę się z powrotem do arkusza Tabele. Prawy przycisk myszy na wykresie. Zmień typ wykresu. Typ kombi. Pierwszy typ. OK. I widzimy, że nasz wykres został odpowiednio zmieniony. Pokażmy sobie jeszcze, jakiego rodzaju zestaw kolorów jest tutaj wybrany. Klikamy na wstążkę Projektowanie, zmień kolory i to jest ten typ kolorów. W kolejnych krokach tego zadania powinniśmy wstawić dwie kolejne tabele przestawne i odpowiednie wykresy. Nie powinno to stanowić problemu na tym etapie. Widzimy, że są to bardzo proste tabele. Druga tabela przestawna to po prostu priorytet i suma zysku. Trzecia tabela przestawna to produkty i cena sprzedaży, ale nie suma ceny sprzedaży, tylko średnia cena sprzedaży. Przypominam, że w tym miejscu w prawym dolnym rogu ustawienia pola wartości zmieniamy
funkcję agregującą, domyślnie funkcja sumy, natomiast my zmienimy ją na funkcję średnią. Gdy te dwie tabele zostaną odpowiednio wstawione, należy odpowiednio zmienić typy wykresów, tak aby druga tabela przestawna i zbudowany w oparciu o nią wykres przestawny był wykresem kołowym i odpowiednio dla trzeciej tabeli przestawnej mamy wykres typu warstwowego. Oczywiście ułożenie wykresów, sformatowanie wykresów to nie powinno stanowić problemu. Następnie należy wstawić dwa fragmentatory: dystrybucja i produkt. Co jest ważne, przypominam, że w momencie, kiedy mamy zaznaczony dowolny wykres przestawny, najeżdżamy na menu Analiza i wstawiamy fragmentator. Niech to będzie jeszcze raz priorytet. Klikam na OK. Żeby połączyć ten fragmentator ze wszystkimi wykresami, prawy przycisk myszy, połączenia raportu i należałoby połączyć ten fragmentator z trzema tabelami przestawnymi. W moim projekcie występują 4 tabele przestawne, ponieważ przed chwilą wstawiłem także czwartą tabelę przestawną, pokazując, w jaki sposób należy obliczyć zysk. Przypominam, że w ten sposób należałoby połączyć fragmentator z wszystkimi wykresami. W ten sposób będzie on działał na wszystkie 3 wykresy. Osobną sprawą jest oś czasu, o tym jeszcze nie było mowy. Analogicznie z menu Analiza obok fragmentatora jest wstaw oś czasu. W tym wypadku jest to data wysyłki. Klikam na OK i widzimy, że domyślnie na osi czasu znajdują się miesiące w poszczególnych latach. Bardzo długa byłaby to oś czasu. Mogę to zmienić, zmieniając miesiące na lata. Wyłączę jeszcze pasek przewijania i mniej więcej ta oś czasu wygląda podobnie. Przypominam, że należałoby ją także połączyć ze wszystkimi wykresami, a więc prawy przycisk myszy na osi czasu i podobnie jak z fragmentatorem połączenia raportu należałoby wybrać odpowiednie łączenia raportów. Na koniec należałoby dokonać formatowania wykresów, formatowania tła arkusza, formatowania odpowiedniego fragmentatorów i osi czasu. W lewym górnym rogu widzimy scalone komórki i wpisany tam tekst analiza sprzedaży. Podsumowując, w tym zadaniu przypomnieliśmy sobie zagadnienia związane przede wszystkim z funkcjami logicznymi, takimi jak jeżeli, oraz, lub, a także zagadnienia związane ze stawianiem, budowaniem, modyfikowaniem i formatowaniem tabel i wykresów przestawnych.